Jeżeli chcesz wybrać firmę hostingową albo na przykład kupić aparat fotograficzny, to całkiem możliwe, że wpadnie Ci do głowy, żeby zapytać w social mediach, co polecacie. No i problem polega na tym, że takie pytanie jest trochę bez sensu. W tym odcinku powiem Ci o tym, dlaczego jest bez sensu i o co pytać, żeby uzyskać naprawdę wartościowe rekomendacje, które realnie pomogą Ci w podjęciu decyzji. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 346 odcinek podcastu, w którym powiem Ci, dlaczego nie ma sensu pytać ludzi w social mediach, co polecacie i czym to pytanie zastąpić. Powiem też o nowej edycji mojego kursu dla podcasterów, Podcast Pro, którego sprzedaż kończy się za parę dni. Szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje do tego odcinka znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/346, tak jak numer odcinka. Zaczynamy od kalendarium. Dziś jest 22 lutego 2021. 766 lat temu książę wrocławski Henryk III Biały nadał prawa miejskie Oleśnicy. W czasach trochę bardziej współczesnych Oleśnica była najbardziej znana z tego, że przebiegała przez nią droga krajowa nr 8 z Wrocławia do Warszawy i było tam przejście dla pieszych ze światłami, przez co zawsze tiry stały tam w długim korku, no i wszystkie inne samochody też. Kiedy oddano do ruchu trasę ekspresową S8, Oleśnica dla większości ludzi jakby wyparowała. 145 lat temu został założony prywatny Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore. Ciekawostka, w ciągu ostatnich 12 miesięcy tej uczelni szukało w Google więcej ludzi niż dwóch najlepszych amerykańskich uniwersytetów, Harvardu i Stanforda, razem wziętych. A to wszystko przez pandemię koronawirusa, bo Uniwersytet Johna Hopkinsa zbiera i analizuje dane o zachorowaniach z całego świata i na te właśnie dane powołują się media z różnych krajów, rozsławiając przy okazji imię uczelni. 6 lat temu odbyła się 87. ceremonia wręczenia Oscarów. Nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny po raz pierwszy w historii zdobył film zgłoszony przez kinematografię polską. Była to Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Świat odnotował, że ten film wzbudził w Polsce kontrowersje polityczne. Biedny świat chyba nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce mało co nie wzbudza kontrowersji politycznych. Podejrzewam, że o główny temat dzisiejszego odcinka też można by się pokłócić, a ten temat to dlaczego pytanie ludzi o rekomendacje w social mediach nie ma sensu i czym takie pytanie zastąpić. Często widzę, zwłaszcza w grupach na Facebooku, takie pytania, na przykład jaki polecacie hosting dla WordPressa? Albo jaki system do wysyłki newsletterów rekomendujecie? Albo która platforma do kursów online jest najlepsza z waszego doświadczenia? Zadawanie takich pytań najczęściej nic nie daje. I to nie dlatego, że ludzie na nie nie odpowiadają, wręcz przeciwnie, bo zwykle pod takimi postami jest całkiem sporo komentarzy, różnych rekomendacji, ale czy pomagają one w podjęciu decyzji? Nie za bardzo. Większość z tych podpowiedzi jest kompletnie bezużyteczna. Powiem Ci dlaczego i jak to zmienić. Wyobraź sobie, że odpalasz Facebooka, wchodzisz do jakiejś grupy dla przedsiębiorców i pytasz, jaki polecacie hosting dla WordPressa. Z takim pytaniem są 3 problemy. Po pierwsze, prawdopodobnie spora część osób poleci Ci hosting, z którego obecnie korzysta, o ile są z niego zadowoleni oczywiście. Tylko z ilu firm hostingowych korzystał osobiście przeciętny przedsiębiorca? Z jednej, z dwóch? Ja mogę powiedzieć, że przez 17 lat prowadzenia firmy korzystałem z 3 firm hostingowych. Zwykle jest tak, z mojego doświadczenia, że decydujemy się na jakąś jedną firmę, no i jeżeli nic okropnego się nie dzieje, to raczej jej nie zmieniamy, bo po co zmieniać coś, co działa? Poza tym wiadomo, że są to różnego rodzaju komplikacje techniczne, więc przeciętny odpowiadający nie jest w stanie polecić Ci faktycznie najlepszego hostingu, bo nie ma prawie żadnego porównania. Tak naprawdę może w miarę rzetelnie ocenić tylko i wyłącznie jedną firmę, tę, z której usług obecnie korzysta. Problem drugi. Może być jeszcze gorzej. Może być tak, że na Twoje pytanie odpowiedzą też ludzie, którzy nie korzystają z żadnego hostingu, ale lubią pomagać innym i ich rekomendacje nie będą opierać się nawet na takich jednostkowych doświadczeniach, tylko będą wypisywać tam różne marki, które utkwiły im w pamięci, być może ostatnio wyświetliła im się jakaś reklama, więc polecą Ci firmę, która
być może ma dobrze zrobiony marketing, ale niekoniecznie oznacza to, że ma dobry hosting. I problem trzeci. Pod takimi pytaniami prawie zawsze pojawiają się różni lepiej lub gorzej zakamuflowani ambasadorzy marki, którzy po prostu skorzystają na tym, jeżeli wybierzesz takie, a nie inne rozwiązanie. I takim ambasadorem może być właściciel firmy hostingowej, jego żona, jego kolega, pracownik albo przedstawiciel jakiejś agencji zajmującej się marketingiem szeptanym. Ale nawet jeżeli masz wyjątkowe szczęście i pod Twoim postem pojawią się wyłącznie szczere rekomendacje prawdziwych użytkowników, jest jeszcze największy problem. Problem numer 4, największy ze wszystkich moim zdaniem. Zwróciłem na ten problem uwagę już dawno temu, kiedy działałem jeszcze aktywnie w branży dziecięcej. Zdarzało się wtedy, że odzywał się do mnie ktoś znajomy, komu akurat urodziło się dziecko i pytał na przykład, jaki wózek dla dziecka najlepiej kupić, co rekomendujesz? Moja odpowiedź zawsze była taka sama. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy wózek. Jest dużo różnych wózków. Jedne lepiej, inne gorzej pasują do potrzeb różnych ludzi. Więc nie jestem w stanie Ci ani polecić, ani odradzić żadnego konkretnego modelu, dopóki nie dowiem się, jakie są Twoje potrzeby, w jakich warunkach będziesz tego wózka używał, co jest dla Ciebie istotne, jeżeli chodzi o jego cechy. No i kilka takich przykładowych okoliczności. Może mieszkasz w bloku na 3. piętrze bez windy, więc wózek powinien być mały i lekki, żeby łatwo go było wnosić do mieszkania. Może dziecko rodzi się jesienią, będziesz je grubo ubierał na spacery, więc gondola takiego wózka powinna być odpowiednio większa. Może chcesz mieć wózek w modnych kolorach, może taki, którym łatwo się manewruje, bardzo zwrotny, bo masz małe mieszkanie. Może wolisz styl klasyczny, a może nowoczesny. Może masz mały bagażnik w samochodzie, więc twój wózek powinien się składać do małych rozmiarów. Może chcesz chodzić na spacery do lasu, więc ważne są dla Ciebie duże pompowane koła, żeby nie wpadały w kolejny, a może chcesz biegać tym wózkiem. Lista możliwości jest bardzo, bardzo długa. W dodatku niektóre funkcje się wykluczają wzajemnie, więc musisz zdecydować, co liczy się dla Ciebie najbardziej, a z czego ewentualnie możesz zrezygnować. Największy problem z pytaniem, co polecacie, polega na tym, że Ty masz prawie na pewno inne potrzeby i inne preferencje niż osoby, którym takie pytanie zadajesz. I właśnie dlatego na tak zadane pytanie laik odpowiada bez namysłu i konkretnie, ale specjalista już nie. Specjalista powie, to zależy, bo wie, że takie proste i szybkie odpowiedzi najczęściej są po prostu nietrafione. Jeżeli nawet jakiś specjalista przeczyta to Twoje pytanie, to całkiem możliwe, że w ogóle go nie skomentuje, bo będzie zdawał sobie sprawę, że rzetelna odpowiedź wymaga dłuższej dyskusji, a na taką dłuższą dyskusję często nie ma czasu albo ochoty, albo jednego i drugiego. Wiemy już, że zadawanie pytań w stylu co polecacie nie ma sensu, ale to wcale nie znaczy, że w social mediach nie da się pozyskać naprawdę wartościowych rekomendacji. Da się, tylko trzeba zadawać dobre pytania. I teraz podam Ci na to sposób. Mój sposób składa się z 3 pytań zamiast jednego i być może w pierwszej chwili uznasz, że to przesada, jak to 3 pytania, to przecież potrwa przynajmniej 3 dni, a ja chcę mieć odpowiedź od razu. I to prawda, ten mój sposób wymaga trochę więcej czasu, ale gwarantuję, że dzięki niemu uzyskasz zdecydowanie lepsze wyniki, no i ułatwisz sobie podjęcie trafnej decyzji. Więc możesz zadać jedno pytanie, co polecacie i nadal nie wiedzieć nic, albo zadać 3 pytania w 3 osobnych postach i będziesz wiedział dokładnie, co powinieneś wybrać. Powiedzmy, że szukasz najlepszej platformy do robienia kursów online i wiemy już, że tak naprawdę nie jest to żadna najlepsza platforma, bo coś takiego nie istnieje. Chodzi o taką platformę, która będzie najlepiej pasować do Twoich potrzeb. Zakładam tutaj najtrudniejszy możliwy scenariusz, czyli że jesteś nowy w tym temacie i nie używałeś wcześniej żadnych tego typu systemów. Wiesz, że chcesz sprzedawać kursy, wiesz, że potrzebujesz do tego platformy, ale poza tym nic nie wiesz o tych platformach, nie wiesz czego nie wiesz. I pierwszy krok jest właśnie po to, żeby to ustalić. W pierwszym kroku, zamiast liczyć na to, że ludzie jakimś cudem zgadną, która platforma będzie dla Ciebie najlepsza, zadaj następujące pytanie. Na które funkcje z Waszego doświadczenia warto zwrócić uwagę przy porównywaniu platform do kursów online? Na tak zadane pytanie dostaniesz prawie na pewno mniej odpowiedzi, niż gdybyś pytał o wskazanie konkretnych polecanych systemów. A wiesz dlaczego? Dlatego, że odpowiedź na takie pytanie wymaga zastanowienia.
I to bardzo dobrze, bo to oznacza, że osoby komentujące realnie Ci pomagają. Dlatego podziękuj za każdą odpowiedź, a w razie wątpliwości dopytuj, dlaczego dana funkcja jest ważna dla komentującego. Kiedy zbierzesz odpowiedzi i przeanalizujesz, które z tych wszystkich wymienionych funkcji są ważne dla Ciebie, przejdź do kroku drugiego. Zadaj następujące pytanie. Potrzebuję platformy do kursów online, która dobrze ogarnia funkcje A, B i C. Która Waszym zdaniem robi to najlepiej? W miejsce A, B i C wstawiasz oczywiście konkretne funkcje, na których Ci zależy. Na przykład możliwość łatwego podpięcia polskich bramek płatności, albo automatyczne wystawianie faktur przez fakturownię, albo udostępnianie kolejnych modułów kursu z opóźnieniem, czy coś tam jeszcze. Tych funkcji może być oczywiście więcej niż 3, ale pamiętaj, że jeżeli będzie ich za dużo, to czytający mogą się w tym pogubić, więc nie przesadzaj z wstawianiem tam całej litanii. W komentarzach pojawią się tym razem już nazwy konkretnych platform, ale w odróżnieniu od takiego prostego pytania, co polecacie, tym razem powinna to być krótsza lista, na której znajdą się takie systemy, które spełniają już Twoje indywidualne potrzeby. I możesz w ten sposób wyłonić 2-3 faworytów, może nawet tylko jednego, który najlepiej pasuje do Twojego opisu i super. I o to właśnie chodziło. Ale nawet jeżeli wydaje Ci się, że masz już zwycięzcę w swoim prywatnym rankingu, warto zadać jeszcze jedno pytanie. Jakie są największe minusy platform X i Y? No i tutaj załóżmy, że wstawiasz 2, które podobają Ci się najbardziej. Mogą przy odpowiedziach na to pytanie wyjść pewne rzeczy, o których wcześniej nie pomyślałeś. Może nie zwróciłeś na nie uwagi, bo być może obie platformy spełniają Twoje kluczowe kryteria, ale jedna z nich na przykład kuleje, jeżeli chodzi o obsługę klienta. W każdym przypadku pamiętaj, żeby czytać komentarze i dopytywać, jeżeli coś jest niejasne. Mówiłem o tym wcześniej, ale chcę to jeszcze raz podkreślić, bo właśnie dyskusja z komentującymi to jest często najcenniejsze źródło informacji. A poza tym taka dyskusja podbija Twój post, więc jest szansa, że w ten sposób przyciągniesz jeszcze więcej komentujących, którzy Ci pomogą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć. Widzę czasami w social mediach pytania, pod którymi nie ma żadnej odpowiedzi. A czasem, nawet w tej samej grupie, ktoś inny pyta o bardzo podobną rzecz i pod tym drugim postem rozwija się cała dyskusja. Dlaczego? Dlatego, że poza dobrze sformułowanymi pytaniami liczy się jeszcze coś. Liczy się Twoja relacja ze społecznością. Jeżeli ludzie się nie znają, nie kojarzą, mają z Tobą do czynienia tylko wtedy, kiedy wpadasz, żeby rozwiązać własny problem, to będą dużo mniej chętni, żeby Ci pomagać. Z drugiej strony, jeżeli Ty pomagasz innym rozwiązywać ich problemy, dzielisz się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, sytuacja jest zupełnie inna. Możesz liczyć nie tylko na to, że więcej osób będzie chciało Ci pomóc, ale też, że te osoby będą skłonne do dużo większego wysiłku, bo będą chciały Ci się odwdzięczyć. Pytanie brzmi, jak budować wokół siebie grono takich pomocnych ludzi? Dla mnie i dla wielu innych osób, które znam, doskonałym narzędziem do tego jest podcast. Słyszałem kiedyś, że podcast to jest najlepszy sposób na nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z wieloma osobami naraz. I zgadzam się z tym w 100%. Jeżeli chcesz nagrywać własny podcast, teraz jest idealna okazja. Jeszcze przez kilka dni, do środy 24 lutego, trwa sprzedaż mojego kursu Podcast Pro. Uczę w tym kursie, jak stworzyć podcast, który przyciągnie do Ciebie klientów. Do tej pory w kursie wzięło udział ponad 900 osób i wiele z nich widzi już u siebie na co dzień korzyści z nagrywania podcastu. Do kursu możesz dołączyć na stronie podcastpro.pl. Zapraszam. A teraz książka, której słuchałem ostatnio w formie audiobooka i żałuję. Książka, którą wybrałem na dzisiaj, to jest marketing. Książka Setha Godina. Podsumowanie tego, jak działa, czy właściwie jak powinien działać współczesny marketing. Podtytuł tej książki brzmi: nie zostaniesz zauważony, dopóki nie nauczysz się widzieć, bo Seth Godin uważa, że sukces marketingowy bierze się z głębokiego zrozumienia grupy docelowej i z tego, że umożliwiasz ludziom z tej grupy zmianę na lepsze. Pomagasz im stać się tym, kim oni chcą się stać.
Jest w tej książce bardzo dużo takich myśli czy zdań, które nadają się doskonale do tego, żeby zrobić kopiuj wklej i wrzucić na jakąś motywującą, inspirującą grafikę. Jest na przykład takie zdanie: najważniejsza lekcja o marketingu marki brzmi z całą pewnością i bez żadnej wątpliwości można powiedzieć, że nie masz na tyle czasu, ani na tyle pieniędzy, żeby budować markę dla każdego, więc nawet nie próbuj, bądź konkretny, bądź bardzo, bardzo konkretny. No i jest jeszcze jedna sprawa z tym związana, o której też pisze Seth Godin. Jeżeli nie jesteś konkretny, jeżeli próbujesz docierać do jak najszerszej publiczności, to wtedy twój komunikat jest taką średnią tego, co podoba się wielu ludziom, więc staje się po prostu nudny. Autor podkreśla, że najlepsza idea nie sprzeda się sama. Potrzeba czasu na to, żeby przekonać ludzi do nowych idei, bo ludzie nie chcą ryzykować i wolą, żeby ktoś inny przetestował taką ideę wcześniej. Najlepszy marketing to taki, który zachęca ludzi do dzielenia się swoimi odkryciami z innymi, a najlepsi marketerzy są jak rolnicy, nie jak myśliwi, pisze Seth Godin. Jak rolnicy, czyli sieją, doglądają, nawożą, wyrywają chwasty i tak w kółko, a niech inni sobie tam biegają za kolejnymi błyskotkami. Czytałem parę recenzji tej książki i widziałem takie narzekania, że nie ma tam za wiele nowego, że autor odgrzewa stare kotlety, powtarza to, o czym pisał już we wcześniejszych książkach i jest w tym trochę prawdy, bo rzeczywiście wcześniejsze książki Setha Godina mocno wpłynęły na to, jak ten marketing dziś wygląda, więc jeżeli autor pisze książkę podsumowującą ten dzisiejszy stan wiedzy o marketingu, to trudno, żeby odżegnywał się od tego, co pisał wcześniej. Ale jeżeli nie znasz wcześniejszych książek Setha Godina albo czytałeś jedną czy dwie, to zdecydowanie polecam, bo tutaj znajdziesz podsumowanie, takie całościowe podsumowanie jego podejścia do marketingu i to jest bardzo, bardzo cenna wiedza. To jest marketing, to nie jest w żadnym wypadku żaden praktyczny poradnik, to jest bardziej taka książka o filozofii marketingu. Polecam ją w wersji do czytania. Ja, jak wspomniałem, kupiłem sobie audiobooka i tej książki jednak ciężko się słucha, bo chciałoby się na chwilę zatrzymać i zastanowić, jak całą tę wiedzę, wszystkie te inspiracje przenieść do własnej firmy. Dużo łatwiej to zrobić, jeżeli tę książkę czytasz, a nie słuchasz jej. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/346, tak jak numer odcinka. Teraz bio tygodnia, czyli internetowa wizytówka z Instagrama, na którą zwróciłem ostatnio uwagę. Cytuję. Pomagam sportowcom, związkom i redakcjom sportowym prowadzić social media. Sędziuję mecze goalballu. Promuję sport paraolimpijski. Tak napisał w swoim bio na Instagramie Michał Krogulec. I to bio wybrałem dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy mówią: pomogę ci prowadzić social media. I bardzo spodobało mi się to, że Michał ma konkretnie określoną grupę odbiorców. Sam Seth Godin byłby z niego dumny, podejrzewam. Poza tym ten goalball mnie zaciekawił. Pierwszy raz zobaczyłem to słowo właśnie w bio u Michała, wygooglałem i to jest niesamowita dyscyplina sportu paraolimpijskiego. Zawodnicy mają zasłonięte oczy, a kibice i trenerzy muszą być cicho przez cały mecz. Dlaczego? Wygooglajcie sobie, zobaczcie. Ja też wrzucę link do wideo w notatkach. To wideo pokazuje, na czym polega ten sport. Brawo, Michał. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka, gratuluję i przypominam, że w najbliższą środę kończy się sprzedaż kursu Podcast Pro. Szczegóły na podcastpro.pl, a w małej wielkiej firmie spotkamy się za tydzień. Dzięki i do usłyszenia.